Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani doktor habilitowana Emilia Perskamczyc z Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych. Z wykładu dowiemy się m.in. jaki wpływ wywiera rosnąca depozycja związków azotowych w środowisku na rośliny drzewiaste, a także współtworzone przez nie układy ekologiczne. Bioróżnorodność to inaczej mówiąc różnorodność biologiczna. Oznacza ona rozmaitość form życia występujących na Ziemi. Obecna wiedza pozwala analizować zagadnienia różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji przyrody. Możliwa jest więc analiza różnorodności genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej. Różnorodność ekosystemowa oznacza zróżnicowanie siedlisk i zamieszkujących je organizmów. Jest mierzona na przykład liczbą wielogatunkowych zbiorowisk występujących na danym terenie. Różnorodność gatunkowa dotyczy liczby gatunków żyjących w określonym ekosystemie i oznacza bogactwo gatunków organizmów występujących na Ziemi. Różnorodność genetyczna oznacza zmienność przedstawicieli jednego gatunku, która jest wynikiem obecności różnych wariantów tego samego genu. To właśnie dzięki temu zróżnicowaniu przedstawiciele tego samego gatunku różnią się wyglądem, zachowaniem, właściwościami fizjologicznymi czy biochemicznymi. Do budowy wszystkich organizmów potrzebna jest energia i materia. Energia zgromadzona jest w związaniach chemicznych łączących elementy materii, atomy pierwiastków. Pierwiastki tworzą różne związki chemiczne. Szczególną rolę w organizmach żywych pełnią pierwiastki biogenne. Są one składnikami wszystkich komórek żywych, wchodzą w skład organeli i błon komórkowych. Do kluczowych pierwiastków biogennych należą węgiel, tlen, azot, wodór, fosfor i siarka. Zarówno krótko, jak i długotrwałe niedobory tych pierwiastków mogą mieć istotne konsekwencje dla życia organizmu, co najbardziej obrazowo przedstawia rola tlenu, którego krótkotrwały niedobór skutkuje śmiercią organizmu. Atomy pierwiastków biogennych krążą w systemie pomiędzy materią ożywioną i nieożywioną, pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha pokarmowego. Obieg danego pierwiastka i jego związków opisuje cykl biogeochemiczny. Dziś chciałabym zwrócić szczególną uwagę na jeden z pierwiastków biogennych. Tym pierwiastkiem jest azot. Azot ma kluczowe znaczenie dla wszystkich organizmów żywych. Jest on potrzebny roślinom jako materiał budulcowy białek. Wchodzi w skład witamin, nukleotydów, alkaloidów czy chlorofilu. Jest więc konieczny do powstania związków organicznych wykorzystywanych do budowy oraz wzrostu i rozwoju organizmu. Azot pełni również istotną rolę w przechowywaniu i przekazywaniu informacji genetycznej jako składnik kwasów nukleinowych, DNA czy RNA. Azot występuje praktycznie wszędzie. Jako gaz w formie dwuatomowej cząsteczki stanowi około 78% objętości atmosfery Ziemi. Azotu jest więc znacznie więcej w powietrzu niż tlenu. Niestety, azot atmosferyczny jest formą niedostępną w sposób bezpośredni dla roślin i zwierząt. Kluczowym ogniwem obiegu azotu są bakterie, zarówno te żyjące w wodzie, w glebie, jak i w symbiozie z korzeniami roślin. To za ich pośrednictwem azot atmosferyczny przenika do świata żywych organizmów. Mikroorganizmy wiążą azot atmosferyczny i przekształcają go w związek chemiczny – amoniak. Związki azotu powstają również w efekcie wyładowań atmosferycznych czy wybuchu wulkanów i dostarczane są do gleby wraz z opadami atmosferycznymi, deszczem, śniegiem czy w postaci pyłów. Amoniak dostaje się do gleby również w wyniku rozkładu szczątków roślin i zwierząt oraz ich odchodów. Związek ten w glebie podlega dalszym przemianom chemicznym. W procesie nitryfikacji powstają przyswajalne dla roślin azotany. Związki te przyswajane są przez rośliny w procesie asymilacji. Azot podlega również procesowi denitryfikacji, w wyniku którego związki azotu przekształcone zostają w azot cząsteczkowy i ponownie zostają uwolnione do atmosfery. W ten sposób azot kończy obieg w przyrodzie. Działalność człowieka, w tym eksploatacja paliw kopalnych czy stosowanie nawozów mineralnych, w istotny sposób zaburzają obieg biogeochemiczny azotu.
Azot odgrywa istotną rolę w rozwoju roślin. Wpływa na wzrost, kwitnienie oraz produkcję nasion, w konsekwencji na plon. Azot przyswajany jest przez roślinę przede wszystkim w formie azotanów oraz jonów amonowych. Pierwiastek ten wskazywany jest jako czynnik limitujący rozwój roślin. Wiele procesów w naturalnych ekosystemach ograniczanych jest dostępnymi zasobami azotu. Jedno z podstawowych praw ekologii klasycznej, prawo minimum Liebiga, wskazuje, że wzrost i rozwój organizmu ograniczony jest przez składnik występujący w niedoborze, a składnik ten nie może być zastąpiony przez żaden inny. Dlatego niedobór azotu będzie w istotny sposób ograniczał rozwój roślin, a tym samym wpłynie na wielkość uzyskiwanych plonów. Należy pamiętać, że istnienie i występowanie każdego organizmu zależy od wielu czynników, a organizm ma charakterystyczny zakres tolerancji dla każdego z nich. W całym zakresie tolerancji organizm może egzystować, ale to w pobliżu optimum wzrost, odporność, jak i potencjał reprodukcyjny danego organizmu będzie maksymalny. Natomiast zarówno przekroczenie minimalnych, jak i maksymalnych wartości danego czynnika oznaczać będzie dla organizmu śmierć. O ilości azotu w siedlisku może nas informować obecność tzw. roślin wskaźnikowych. O tym, że gleba jest żyzna i bogata w azot, świadczy obecność takich roślin, jak znana wszystkim pokrzywa zwyczajna. Występowanie koniczyny białej czy fiołka trójbarwnego świadczyć będzie o niskiej zawartości azotu w glebie. Klimat na Ziemi zmienia się. Zarówno rośliny, jak i zwierzęta zmagają się z suszami, powodziami, huraganami, wzrostem średniej temperatury powietrza czy wydłużeniem okresu wegetacyjnego. Dodatkowo, rewolucja przemysłowa przyczyniła się do wzrostu ilości zanieczyszczenia środowiska, w tym wzrostu depozycji azotu. Wszystkie te elementy wpływają na każdy poziom bioróżnorodności. Jedną z przyczyn zwiększonej depozycji azotu w środowisku jest wzrost liczby ludności na świecie. Wzrost liczby ludności oznacza większe zapotrzebowanie na żywność, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Większa produkcja zwierzęca wymaga dużej ilości paszy do skarmiania zwierząt, a to w konsekwencji wymusza większą produkcję roślinną, a tym samym wzrost zużycia nawozów mineralnych. Od początku wynalezienia i stosowania nawozów mineralnych ich zużycie w skali globalnej wykazuje tendencję rosnącą, a nawozy mineralne są we współczesnym rolnictwie niezbędnym środkiem produkcji. Azot jest jednym z głównych składników nawozów mineralnych stosowanych w uprawie roślin. Zastosowanie nadmiaru azotu w rolnictwie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ roślina zużywa go tylko tyle, ile potrzebuje. Szacuje się, że dostarczony w nawozach azot tylko w 50% pobierany jest przez rośliny. 25% ulega immobilizacji w glebie, 5% traconych jest w wyniku denitryfikacji, a kolejne 20% ulega wymywaniu z gleby. Wymywany azot przyczynia się w konsekwencji do eutrofizacji wód. Eutrofizacja to inaczej przeżyźnienie. Jest to proces, w wyniku którego obserwuje się znaczne wzbogacenie wód w pierwiastki biogenne. W Polsce szacuje się, że odpływ azotu z gleb uprawnych wynosi od 10 do 20 kg na hektar rocznie. W wyniku eutrofizacji wód następuje silny rozwój fitoplanktonu, głównie sinic. Towarzyszy mu zmniejszenie się przejrzystości wody, co w konsekwencji prowadzi do wyczerpania zasobów tlenu w warstwie przydennej zbiornika, a dalej do umierania roślin i zwierząt. Zjawisko eutrofizacji występuje na terenie całej kuli ziemskiej, również na terenie Europy. Roślina wykorzystuje dostępny azot na 3 główne procesy. Może przeznaczyć je na wzrost, na wysokość lub grubość, ochronę lub rozmnażanie, w tym produkcję nasion i ziarn pyłku. Alokacja dostępnych zasobów do różnych części rośliny jest podstawowym elementem odpowiedzi roślin na zmieniające się warunki środowiskowe oraz ich adaptacji do tych zmian. Poznanie odpowiedzi roślin możliwe jest na podstawie wieloletnich obserwacji. W Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadzono wieloletnie doświadczenie z wykorzystaniem 2 gatunków: cisa pospolitego jako modelowego gatunku roślin siedlisk żyznych oraz jałowca pospolitego jako modelowego gatunku roślin siedlisk ubogich. W doświadczeniu rośliny utrzymywane były w takich samych warunkach, a różniła je dawka podanego nawozu. Połowa roślin rokrocznie otrzymywała dodatkowe nawożenie w standardowej, zalecanej przez producenta dawce. Obydwa gatunki są gatunkami dwupiennymi, co oznacza, że występują jako osobniki żeńskie oraz osobniki męskie. Pozwoliło to dodatkowo ocenić wpływ nawożenia na potencjał reprodukcyjny osobników obydwu płci. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i pomiarów wykazaliśmy,
że rośliny nawożone charakteryzowały się większym wzrostem na wysokość i grubość, większą produkcją struktur generatywnych, a tym samym nasion i ziarn pyłku. Nawożenie przyczyniło się do skrócenia czasu dojrzewania nasion, ale i do zmniejszenia efektywności ich produkcji. Przyczyniło się również do zmiany profilu metabolitów zawartych w nasionach i ziarnach pyłku. Należy podkreślić, że większa dostępność azotu zwiększyła ilość produkowanych przez rośliny ziarn pyłku, ale równocześnie przyczyniła się do obniżenia ich zdolności do wytwarzania łagiewki pyłkowej, a w konsekwencji zapłodnienia i rozwoju nasion. Zaobserwowaliśmy również wpływ nawożenia azotem na potencjał reprodukcyjny osobników żeńskich. Nasiona cisa pospolitego, pozyskane od roślin utrzymywanych w warunkach długotrwałego nawożenia, charakteryzowały się niższą zdolnością kiełkowania. Zwiększenie depozycji azotu prowadzi do zwiększenia produkcji ziarn pyłku, a to w konsekwencji może przyczynić się do wzrostu ilości alergenów w powietrzu i wzrostu wywoływanych przez nie alergii. Z uwagi na to, że lasy stanowią ważny składnik w obiegu pierwiastków biogennych, nie tylko węgla, ale również azotu, depozycja tego pierwiastka może w istotny sposób wpłynąć na kondycję drzew i skład gatunkowy lasu. Dane literaturowe wskazują, że wraz ze wzrostem depozycji azotu w środowisku następuje istotne obniżenie różnorodności ekosystemowej, zmniejszenie liczby występujących gatunków oraz zróżnicowania genetycznego organizmów. Obserwowana jest zmiana alokacji biomasy. W lasach obserwuje się coraz szybszy przyrost drzew. Część nadziemna drzew, które otrzymują duże dawki azotu, przerasta szybciej niż część podziemna. Drzewa nie inwestują w rozbudowę systemów korzeniowych, co w konsekwencji może mieć negatywne skutki w przypadku wystąpienia suszy. Zanikają grzyby ektomykoryzowe. Przekształcają się zbiorowiska roślin, zmienia się ekosystem leśny. Od odkrycia azotu jako pierwiastka minęło ponad 250 lat, a od opracowania metody bezpośredniej syntezy amoniaku z azotu i wodoru, a w konsekwencji możliwości produkcji nawozów mineralnych, zaledwie 110 lat. W tym czasie to raczej brak azotu był powodem do zmartwień. Publikowane doniesienia naukowe wskazują, że nasze postrzeganie dostępności tego pierwiastka dla roślin powinno się zmienić. Aktualnie prowadzone badania zwiększają naszą świadomość, że nadmiar azotu w środowisku może zmienić nie tylko strukturę czy funkcję ekosystemu, ale może również przyczynić się do wyginięcia niektórych gatunków. Każdego dnia pamiętajmy, że nasze zachowanie ma ogromny wpływ na kondycję naszej planety. Korzystajmy z niej z rozwagą. To my, jako konsumenci, poprzez nasze codzienne wybory czy aktywności, mamy olbrzymi wpływ na obieg pierwiastków biogennych w przyrodzie. Osoby zainteresowane szczegółowymi wynikami naszych badań zachęcam do przeczytania wymienionych publikacji.